Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj postaram się pokazać, jak zamontować tuleje metalowo-gumowe w wahaczu od ETZ 250-150 będzie wyglądało analogicznie. I to, co potrzebujemy do tej naprawy, to dwie tulejki gumowe, które są dorobione przeze mnie, w zasadzie dla mnie, przez jedną z firm, która w Polsce się zajmuje produkcją tulei metalowo-gumowych. Dwie tulejki w przypadku 250 o różnych długościach, to jest 44 mm, 54 mm, no i kawałek dystansu, który jest utoczony z poliamidu. I on ma wymiary tak, że tutaj pasuje na lekki wcisk, do wahacza pasuje na lekki wcisk i jego szerokość to jest 10 mm. Od razu też mówię, że montaż bez narzędzi specjalnych jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwy, dlatego że tulejka gumowa ma w środku średnicę 18 mm, a przepchać musimy przez to tulejkę, która ma 22 mm. I tutaj mamy narzędzie specjalne, które sobie zrobiłem na wzór oryginalnego narzędzia. To będzie służyło do mocowania wahacza na prasce. Tutaj wahacz będzie podparty. Czpień, który nam będzie tą gumę ładnie rozciągał i będzie wprowadzał tulejkę, która tutaj będzie zamontowana. No i to jest kawałek osłony na tulejkę od strony tłoczyska, żeby wyeliminować ewentualne uszkodzenia z tamtej strony. Tutaj możecie się przyjrzeć lepiej, jak wygląda tulejka gumowa. Ona ma szerokość tak jak oryginalna, czyli 25 mm, a w wahaczu ona musi się rozejść na około 40 mm. Więc możecie sobie wyobrazić, jaki tutaj jest potrzebny wcisk. I druga sprawa, jej położenie w wahaczu jest ściśle określone, położenie startowe, gdyż jeżeli ułożymy ją jakoś tam przypadkowo zupełnie, no to ona rozchodząc się, no nie wypełni nam tej szczeliny w sposób prawidłowy. I fabryka określiła te wymiary startowe i o tym sobie zaraz opowiemy. Możemy już przystąpić do ustawiania gumki. Bierzemy sobie narzędzie specjalne, pierwszą część narzędzia kładziemy tu. Kładziemy wahacz, który nam tutaj ładnie wejdzie teraz. O, proszę bardzo, cyk. I wkładamy gumkę w stanie suchym oczywiście. Delikatnie, nic na siłę. W tej chwili ona jest tutaj równo, a dla tej tulejki krótszej położenie startowe to 5 mm poniżej tej krawędzi. Wygląda to mniej więcej tak. I dalej możemy przystąpić już do wciskania. Tutaj smarujemy sobie płynem do naczyń lub wodą z mydłem. Nie smarujemy smarami, gdyż reagują z gumą i mogłyby nam zniszczyć to, co tutaj mamy, i nasza robota poszłaby na marne. No i mamy już to wszystko ustawione. Oczywiście ważne jest zachowanie prostopadłości, sprawdzenie, czy nic nam się tutaj nie dzieje. I montujemy to jednym szybkim ruchem bez zatrzymywania się, dlatego że jeżeli zatrzymamy się w połowie i nie pójdzie, no to najprawdopodobniej nie pójdzie wcale. O! Malina! Wyciągamy. Wycieramy. Ekstra. I drugą. Druga z tych tulejek, skoro tamta miała 44, a ta ma 54, a tulejka też ma 25, no to ta musi być niżej o 15 mm, żeby zrobić miejsce na ten dystans, który jest w komplecie. Jedziemy z drugą stroną. Tutaj trzeba bardziej uważać, gdyż tulejka jest niżej względem tej krawędzi, no i jest większe prawdopodobieństwo, że nam coś pójdzie nie tak, to jest, skantuje się i tak dalej. Ale to wszystko wygląda dobrze i jedziemy z koksem.
Cyk. Wygląda na to, że wszystko jest git. No i teraz zostało nam do zamontowania to. Dystans wchodzi tutaj na lekki wcisk, ale za pomocą praski wszystko da się elegancko zrobić. Nie trzeba nic pukać, na siłę robić. I cyk. I nasz efekt końcowy. Myślę, że jest zadowalający. Wszystko gra. Pięknie. No i sprawdzamy, czy nam pasuje w to ośka w ogóle, no bo to jest już najważniejsze. I patrzymy. Uwaga. Cyk. Elegancko. Tak więc tak to wygląda. Po takim zabiegu myślę, że ETA jest tak sztywna, jak chcieli jej konstruktorzy. Tulejki gumy i ten dystans plastikowy, który widzieliście na filmie, jest praktycznie albo robiony dla mnie, albo u mnie. Tulejki poliamid tutaj toczę u siebie w warsztacie. Gumy robiła mi, tak jak mówiłem, firma, która się tym zajmuje na podstawie oryginalnego wzoru. I jeżeli Was interesuje taki kit, chcielibyście kupić, no to link jest w opisie u dołu. I co bym tu jeszcze mógł dodać? No chyba nic, tyle, że jeszcze ostatnim etapem wiadomo umyć z tych resztek płynu i tak dalej. Jeżeli są jakieś pytania, no to można zadawać w komentarzu i chyba tyle. Do usłyszenia!